Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio było trochę filmów o amerykańskim death metalu na moim kanale, dlatego też nie można by było pominąć zespołu, o którym dzisiaj będzie. A tym zespołem jest grupa Death. Death to amerykański zespół death metalowy założony w 1983 roku na Florydzie. Na początku swojej działalności funkcjonował pod nazwą Mantas, jednak w 1984 roku zmienił nazwę na Death. Liderem i jedynym stałym członkiem grupy był wokalisto-gitarzysta Chuck Schuldiner. Muzyka Death to z początku był klasyczny oldschoolowy death metal, jednak z czasem styl grupy zaczął się zmieniać, ale mimo wszystko był to wciąż death metal. Death przez wielu jest uważany za jeden z najważniejszych zespołów na scenie death metalowej, a Chucka Schuldinera nazywano ojcem death metalu, chociaż sam Schuldiner nie lubił zbytnio tego przezwiska. Grupa wydała łącznie 7 albumów studyjnych, tak więc nie przedłużając, lecimy. Pierwszy album studyjny ukazał się w 1987 roku nakładem Combat Records, a jest nim płyta Scream Bloody Gore. Wiele osób uważa ten album za jeden z pierwszych albumów death metalowych i tak naprawdę jest to jeden z pierwszych albumów tego gatunku wraz z pierwszymi dwoma albumami Possessed oraz pierwszym albumem Necrophagia. Muzycznie ten album prezentuje styl klasycznego oldschoolowego death metalu, charakteryzujący się bardzo szybkim tempem i bardzo ciężkimi riffami. Po części nawet ten album jest zagrany w stylu brutal death metalu. Przyznam, że trochę mi się ten album skojarzył z płytą Darkness Descends z zespołu Dark Angel, a ten wspomniany album jest takim, powiedzmy, thrash metalem podchodzącym pod death metal. Nie mówię, że te albumy są identyczne, ale mimo wszystko są tu podobieństwa. Jeśli chodzi o muzykę, to uważam, że ten album wypada naprawdę dobrze. Moim zdaniem płyta brzmi świetnie i rozwala totalnie. To po prostu solidny strzał, który miażdży totalnie. W szczególności takie utwory jak Mutilation czy Baptized in Blood. Warto też wspomnieć, że jest to jedyny album Death, na którym zagrał perkusista Chris Ryford, znany jako wokalisto-perkusista Autopsy. Na albumie został także wymieniony gitarzysta John Hand, jednak w ogóle na nim nie grał i nie zagrał na żadnym albumie studyjnym Death. Ogólnie mówiąc uważam, że Scream Bloody Gore to świetna płyta i jeden z moich ulubionych albumów Death. Kolejny album został wydany rok później, a jest nim płyta Leprosy. Podobnie jak poprzedni album, jest on zagrany w stylu oldschoolowego death metalu, a wręcz brutal death metalu. Płyty te jednak różnią się od siebie. Na Leprosy wydaje mi się, że brzmienie jest nieco cięższe. Nie żeby poprzednia była lekka, bo był to bardzo ciężki album, tylko po prostu ta jest jeszcze cięższa. Zwłaszcza gra na perkusji Billa Andrewsa, z którym to był pierwszy album grupy, tak samo jak z gitarzystą Rickiem Rozem. Jak już mówiliśmy o muzykach, którzy grali na tej płycie, to warto wspomnieć o tym, że na tej płycie jako basista został wymieniony Terry Butler, który jednak na niej nie grał, ponieważ został on nagrany niedługo przed dołączeniem Butlera do zespołu, a bas na tym albumie nagrał Schuldiner. Jak już wspomniałem, płyta ta jest brutalna i to bardzo, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo mamy tu porządną moc i świetne miażdżące riffy, zwłaszcza na takich utworach jak na przykład Left to Die. Także podsumowując, uważam, że Leprosy to kolejny bardzo dany album Death i album zdecydowanie wart uwagi. I chyba nie jestem jedynym, co tak twierdzi, bo nawet niemiecki magazyn Rock Hard określił ten album jako jeden z najważniejszych death metalowych albumów wszechczasów, a także wiele zespołów nagrało covery utworów z tej płyty. Zaraz na ekranie będziecie mieli przykładowe. To tylko pokazuje, że to nie jest jakiś tam zapomniany album, o którym nikt nie pamięta, tylko udany krążek, o którym nie jeden człowiek pamięta. I tak oto dochodzimy do trzeciej płyty studyjnej zespołu, która jest początkiem zmiany stylu kapeli, a jest to album Spiritual Healing. Na tym albumie styl grany przez zespół jest nieco inny niż na poprzednich albumach i zaczynają się tutaj pojawiać elementy progresywnego metalu. Płyta ta jest też bardziej melodyjna niż poprzednie. Gra na instrumentach też wydaje się tutaj bardziej skomplikowana od strony technicznej. Ogólnie mówiąc jest to album inny niż poprzednie. Solówki na tym albumie są naprawdę moim zdaniem udane i też nie wydają się one wcale takie banalne jak na przykład w utworach takich jak Within the Mind, Altering the Future czy Killing Spree. Przyznam, że w tej kwestii gitarzyści Chuck Schuldiner i James Murphy odwalili kawał dobrej roboty. Również jeśli chodzi o warstwę tekstową, to w tej kwestii zaszła duża zmiana, bo na pierwszych dwóch płytach tematyka tekstów głównie dotyczyła gore, śmierci czy horrorów,
natomiast tematyka tekstów na tym albumie się zmieniła i od tej pory Schuldiner pisał głównie o tematach społecznych, więc można powiedzieć, że jest to album, który wprowadził różne zmiany i czy wyszły one na dobre? Jak najbardziej tak. Uważam, że Spiritual Healing to świetny album, który mimo iż jest inny niż poprzednie dokonania kapeli, to i tak uważam go za udany krążek. Po wydaniu płyty Spiritual Healing zespół miał wyruszyć w trasę koncertową, jednak według Schuldinera była ona źle zorganizowana i zrezygnował on z podróżowania. Jednak mimo to basista Terry Butler i perkusista Bill Andrews koncertowali bez Schuldinera, w wyniku czego oboje zostali wyrzuceni ze składu i tak oto Schuldiner musiał znaleźć nowych muzyków do składu. I tak oto do zespołu dołączyli dwaj muzycy Cynic, Sean Reinert i Paul Masvidal i basista Steve DiGiorgio. I ten oto skład zarejestrował czwarty album studyjny, będący moim ulubionym albumem w dorobku kapeli, a jest nim płyta Human. Na tym albumie dochodzi do kolejnych zmian, jeśli chodzi o styl muzyczny kapeli. I muzyka na tym albumie jest jeszcze bardziej skomplikowana i złożona technicznie. Zmiany uległy również teksty utworów, które na tym albumie są bardziej introspekcyjne niż na poprzednich płytach. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to to co Schuldiner z ekipą stworzyli jest po prostu mistrzowskie. I kompozycje na tej płycie brzmią naprawdę niebanalnie i rzeczywiście wydają się bardzo złożone i skomplikowane. Partie solowe, podobnie jak na Spiritual Healing, też uważam, że wyszły naprawdę dobrze, jak na przykład w takich utworach jak Flattering of Emotions albo Suicide Machine, który jest moim ulubionym utworem z tej płyty i jednocześnie moim ulubionym kawałkiem death. Uważa się, że ten album jest kluczowym momentem w historii technicznego death metalu i ogólnie ekstremalnego metalu i z tym się kłócić nie będę. Także moim zdaniem Human to znakomity album i najlepszy album death jaki powstał, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to czym prędzej to nadróbcie. No i dochodzimy do kolejnej płyty, ale przed jej nagraniem w składzie doszło do kolejnych zmian, a mianowicie grupę opuścili Sean Reinert i Paul Masvidal. Do zespołu dołączył natomiast perkusista Gene Hoglan i jako sesyjny muzyk na krótko dołączył również gitarzysta Andy LaRocque. I ten oto skład nagrał piąty album studyjny kapeli, wydany w 1993 roku pod tytułem Individual Thought Patterns. Styl muzyczny na tym albumie nawiązuje do poprzedniego albumu, jednak obie płyty różnią się od siebie i Individual Thought Patterns jest albumem bardziej progresywnym. Na tym albumie nie ma też zbytnio elementów brutal death metalu, od którego zespół odchodził przez wcześniejsze lata. Wokal Chucka na tym albumie jest też nieco czystszy, ale to wciąż jest ten charakterystyczny dla tego gatunku growl. Krytycy, którzy oceniali ten album, chwalili grę na gitarze Chucka Schuldinera i na perkusji Gina Hoglana i przyznam, że rzeczywiście obaj naprawdę dobrze zagrali na tym albumie i pokazali swoje zdolności. Więc można powiedzieć, że zespół na tym albumie trzyma poziom i płyta tak jak poprzednia świetnie brzmi. Na albumie znalazł się także jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy utwór kapeli, czyli oczywiście świetny The Philosopher, do którego nakręcono w teledysk, w którym wystąpił gitarzysta Ralph Santolla, który był muzykiem koncertowym Death, zastępując LaRocque'a, ponieważ ten nie miał czasu, żeby grać na żywo z Death. Sam utwór uważam, że jest naprawdę udany tak jak cały album. Ogólnie mówiąc uważam, że Individual Thought Patterns to kolejny bardzo udany album Death. Przed nagraniem kolejnej płyty Schuldiner musiał znowu dobrać część składu i poza gitarzystą musiał też znaleźć nowego basistę. I tak oto do grupy dołączyli Bobby Kelby i Kelly Conlon. I w 1995 roku ukazał się szósty album studyjny grupy, jakim jest płyta Symbolic. Muzyka na tym albumie jest nieco inna od tej, która była na poprzednich dwóch albumach. Wciąż jest to teotechniczny i progresywny death metal, ale ten album jest bardziej melodyjny. Wokal Chucka na tym albumie jest też nieco inny niż na poprzednich, jego growl nie jest aż tak głęboki na tym albumie i momentami może ciut bardziej podchodzi pod wyższy growl, który częściej pojawia się w black metalu niż w death metalu. No i co mogę powiedzieć o tym albumie? Uważam, że jest naprawdę dobry i kompozycje na nim też są udane. Wciąż są ciężkie i brzmią naprawdę dobrze. Solówki gitarowe na tym albumie też uważam, że są udane. Moim zdaniem Schuldiner skomponował jak najbardziej udany album i moim zdaniem Symbolic to kolejna płyta death na poziomie. I tak oto dochodzimy do siódmego, a zarazem ostatniego albumu grupy, ale przed jej nagraniem trzeba było ponownie znaleźć nowych muzyków. I tak oto w 1996 roku do zespołu dołączyli Richard Christie, Shannon Hamm i Scott Clendenin. I w 1998 roku nakładem Nuclear Blast Records ukazał się siódmy album studyjny grupy pod tytułem The Sound of Perseverance. Muzyka na tym albumie jest jeszcze bardziej progresywna niż poprzednie wydawnictwo zespołu, co jest kontynuacją tego, co się zaczęło na płycie Human. Wokal Schuldinera na The Sound of Perseverance jest też nieco inny i jest on wyższy i bardziej krzykliwy, co słychać na przykład w utworze Painkiller, będącym coverem Judas Priest. I na nim właśnie słychać, że Schuldiner starał się śpiewać trochę inaczej. W tym utworze również śpiewa pod koniec czystym wokalem. Jeśli chodzi o pozostałe kompozycje napisane w całości przez Schuldinera, to muszę przyznać, że udało mu się stworzyć z ekipą kolejny naprawdę dobry album.
Kompozycje, tak jak na wcześniejszych albumach, są naprawdę dobre, zwłaszcza takie jak Flesh and the Power It Holds. Partie solowe też są ciekawe i niebanalne, jak na przykład solówka we wspomnianym Flesh and the Power It Holds. Znalazł się tu także jeden z dwóch instrumentalnych utworów grupy, czyli Voice of the Soul. Pierwszym z czym takim utworem był kawałek Cosmic Sea z płyty Human. Schuldiner powiedział, że utwór Voice of the Soul został skomponowany podczas nagrywania albumu Symbolic. Wyróżnia się on na tle pozostałych utworów tym, że gitary w nim są znacznie łagodniejsze, a także nie ma tam gry na perkusji. Ale przyznam, że fajny dodatek do płyty, będący czymś trochę innym niż reszta. Także podsumowując, The Sound of Perseverance to świetny album, z którym zdecydowanie warto się zapoznać. I niestety był to ostatni album Def ze względu na przykre wydarzenie, do którego doszło 3 lata później, 13 grudnia 2001 roku. Tego dnia około 4 nad ranem w wieku 34 lat zmarł lider kapeli Chuck Schuldiner, co moim zdaniem było stratą dla muzyki, ponieważ Schuldiner nie był jakimś tam zwykłym muzykiem, który robił byle co, tylko był to muzyk, który miał talent do grania i można to było słyszeć w muzyce Def. Pokazał w niej swoje zdolności, jednocześnie rozwijając ją. Jego zespół był także niezwykle wpływowy dla sceny death metalu, zarówno zwykłego, jak i technicznego, i gdyby nie on, to scena wyglądałaby zupełnie inaczej. Dlatego proszę Was, żebyście pod tym filmem zostawili znicz dla niego jako znak, że ktoś o nim pamięta. Nie zapomnijmy, Schuldiner. Nie zapomnijmy.